W każdym poradniku opisującym trzymanie papug w domach jako miejsce, gdzie nie powinny absolutnie przebywać, określa się kuchnię. Ale to nie do końca prawda, bo jednak, jeśli mamy do wyboru pobyt w kuchni, a jednocześnie nasza oswojona, związana z nami papuga miałaby przebywać w pustym pokoju, to zawsze lepiej jest, jeśli będzie razem z nami. Oczywiście dotyczy to papug przewidywalnych, których zachowanie możemy w pełni kontrolować. Ta związana ze mną, starsza już papuga, wiem, jak będzie się zachowywać i wiem, że mogę jej zaufać. W przypadku małych papug, fruwających, kuchnia mogłaby być niebezpieczna. Kontakt z żywym ogniem, gorącymi substancjami zawsze jest niebezpieczny i groźny dla papug. Ale w tym przypadku uznałem, że pobyt w kuchni jest dla niej absolutnie bezpieczny. I lepiej, jeśli będzie ze mną, niż miałaby siedzieć sama. Oczywiście trzeba uważać, dlatego że niektóre produkty, np. teflon, wydzielają toksyczne substancje szkodliwe dla papug. Ale jeśli zapewnimy odpowiednie warunki, papuga pod naszą opieką może przebywać w kuchni. Dziś zapraszam Państwa ponownie do mojej kuchni, w której realizowaliśmy już programy o żywieniu papug. Ja lubię gotować, ale bardzo często muszę robić to sam. Dlatego, że moja rodzina niezbyt lubi kuchnię pikantną, którą z kolei ja uwielbiam. Moje papugi mają bardzo podobny gust kulinarny. W większości wzbogaconych mieszanek dla papug znajdują się takie jak tutaj właśnie pikantne papryczki, które większość papug uwielbia. Ale nie te pikantne papryczki stanowią temat naszego dzisiejszego programu. Dziś o gotowaniu dla papug, ale nieco innych potraw. Chciałbym przedstawić Państwu mieszankę wysokobiałkowych nasion roślin strączkowych, które po odpowiedniej obróbce cieplnej są świetnym pokarmem suplementującym dietę papug. Jest to produkt przeznaczony głównie dla większych i średnich papug. Mniejsze papugi, takie jak nimfy, nierozłączki czy papuszki faliste, prawdopodobnie nie będą zachwycone tym produktem, ale w niewielkich ilościach, jeśli będą go lubiły, może być im podawany. Oczywiście dieta musi być odpowiednio zbilansowana, dlatego nie należy nigdy przesadzać z ilością tychże nasion w menu, aby nie spowodować zbytniej otyłości papug. Produkt, który Państwu w tej chwili prezentuję, to specjalnie skomponowana mieszanka, która często występuje w handlu pod nazwą Perot Dinner, czyli obiad dla papug. Jej skład został opracowany przez naukowców z Loro Parku, którzy mają ogromne doświadczenie w hodowli papug. To głównie nasiona roślin strączkowych, również bardzo egzotyczne, uzupełnione innymi, specjalnie dobranymi dla papug ziarnami jak ryż paddy, szafran łąkowy, milo, dari. Jak gotujemy obiadek dla papugi? Do naczynia wsypujemy taką ilość mieszanki, którą nasza papuga zje w ciągu 1-2 dni. Następnie mieszankę zalewamy doświadczalnie taką ilością wody, aby została ona przez ziarno wchłonięta. W ciągu 6-8 godzin kilkakrotnie odlewamy wodę i płuczemy. Po około 8 godzinach taka właśnie mieszanka namoczonych i napęczniałych nasion nie nadaje się jeszcze dla papug. Konieczna jest obróbka termiczna. W tym celu namoczoną mieszankę przekładamy do garnka. Następnie zalewamy niewielką ilością wody. Stawiamy na ogniu i doprowadzamy do wrzenia. Po zagotowaniu garnek zestawiamy i czekamy, aż ostygnie. Wysypane na cedzak nasiona płuczemy wodą. I obiad gotowy. Teraz lekko jeszcze twarde nasiona nadają się dla większych, starszych papug. Papugi młode, które dopiero co wyszły z budki, wykarmione przez naturalnych rodziców, jak i te wykarmione sztucznie, które dopiero zaczęły przyjmować samodzielnie pokarm, powinny otrzymywać mieszankę bardziej rozgotowaną. Dla nich gotujemy ją przez 15 do 30-40 minut. Starsze papugi preferują często ziarna twardsze, inne wolą bardziej rozgotowane.
ale to zależy już od indywidualnych gustów naszych papuzich przyjaciół. Na koniec wspólny obiad. Do takich właśnie ugotowanych nasion strączkowych możecie Państwo dodać świeże owoce i warzywa. Taką właśnie sałatkę papugi uwielbiają. Wszystkim papugom życzymy smacznego. W środowisku naturalnym papugi, mając dostęp do różnorodnych pokarmów, wybierają instynktownie te, na które ich organizm wyraża aktualnie zapotrzebowanie. Taki właśnie obiadek, jak dzisiaj gotowaliśmy, jest szczególnie wskazany dla papug w okresach, w których potrzeba większej ilości białka, zwłaszcza w okresie lęgów, wykarmiania młodych i w okresie, kiedy papugi już są samodzielne, intensywnie rosną. Oczywiście w każdym wieku nasiona roślin strączkowych są również świetnym uzupełnieniem diety, ale pamiętajcie jednak, że trzymane w naszym domu papugi, nawet jeśli zapewnimy im dużą ilość ruchu, to zdecydowanie są one mniej aktywne niż w środowisku naturalnym. Dlatego musimy tak dobierać im pokarm, aby nie był on zbyt kaloryczny. I taka właśnie dieta jest doskonałym uzupełnieniem, ale nie może być stosowana jako jedyna. Oczywiście zawsze świeże owoce i warzywa muszą stanowić w przypadku np. południowoamerykańskich papug podstawę diety, a nasiona roślin strączkowych i inne ziarna są tylko jej uzupełnieniem.